Wzmacniacz zintegrowany AccuPhase E204. Bardzo popularny model ogólnie na rynku. Jest to chyba jedyny producent, który do dnia dzisiejszego, dnia powstania firmy, produkuje urządzenia tylko i wyłącznie w Japonii. Sprzęt, który był nigdy nie odkręcany, jestem pierwszą osobą, która do niego zaglądała. Stan wizualny w środku, jak widać, troszkę zarośnięty. Śmierdzi papieroskami, brudny, ogromnie wygrzany. Widać to po obwodach drukowanych, czyli przepracował ogromne ilości godzin, chyba w ciężkich warunkach. Standardowe usterki tego urządzenia to jak zawsze przerywające przełączniki, trzeszczące troszkę potencjometry. Standardowo trzeba go doprowadzić do stanu używalności. To, co chciałem pokazać, to jak ten producent nie oszukuje, wręcz podaje prawdę, jeżeli chodzi o moc wyjściową. Do tej pory jest to drugi wzmacniacz, który dysponuje taką mocą wyjściową, jaką podano w dokumentacji technicznej. Wcześniej był to rotel 1412. W tym rotelu było podane, że przy 100 W na kanał w pełnym paśmie uzyskuje minimalne zniekształcenia harmoniczne. Identycznie jest w tym modelu. Podłączyłem tu takie urządzenie jak oscyloskop, analizator widma do audio, miernik zniekształceń harmonicznych i woltomierz wraz z miernikiem częstotliwości oraz generator częstotliwości. Bardzo precyzyjny zresztą generator częstotliwości. Ogólnie w tej chwili dam troszeczkę głośniej. Przełączę na wejście generatora. Jest ustawiona częstotliwość 100 Hz i potencjometry troszeczkę przerywają. No, troszeczkę. Czasami więcej, czasami mniej. Przełączniki standardowo. Do tego urządzenia podpiąłem również sztuczne obciążenie, bardzo duże, o mocy 2 kW. Sprzęt już wcześniej oczywiście wygrzałem, pobawiłem się nim troszeczkę. Radiatory parzą, transformator gorący, sztuczne obciążenie ważące parę kilo też już jest mocno wygrzane. W dokumentacji technicznej producent podaje moc wyjściową 2 razy 90 W przy impedancji 4 ohmy na kanał, przy bardzo minimalnych zniekształceniach rzędu 0,01%, jeżeli chodzi o zniekształcenia harmoniczne. Chciałem tu zaprezentować, że rzeczywiście jest to prawda. I tutaj firma AccuPhase jest tak ekskluzywnym producentem urządzeń audio, że nie może sobie pozwolić, jak niektórzy producenci, na oszustwo. W związku z tym podałem 100 Hz na wejście. Podłączę teraz głośniki B w sekcji B, do którego jest podpięte, do tego wyjścia jest podpięte sztuczne obciążenie, oczywiście, żeby nie spalić moich głośników, których używam do serwisu. Wyliczyłem, że przy napięciu 20 V RMS moc wyjściowa wynosi 100 W. Obserwując wykres na analizatorze widma, poziom zniekształceń harmonicznych oraz napięcie wyjściowe, można zaobserwować, kiedy wzmacniacz przestaje funkcjonować prawidłowo i zostaje przeciążony. Zwiększam napięcie wyjściowe, czyli moc wyjściową wzmacniacza. 14 V, czyli doszedłem mniej więcej do około 90 W, tak jak podaje producent. Analizator widma pokazuje nam wykres 100 Hz. W momencie, kiedy troszeczkę przekraczam moc wyjściową, automatycznie mamy harmoniczne 100, 100, 100, 100 do któregoś rzędu częstotliwości harmonicznej. Sinus na oscyloskopie wygląda jeszcze normalnie. Poziom zniekształceń harmonicznych wygląda normalnie. Zwiększam tą moc wyjściową bardziej. Poziom zniekształceń chwilowo sięga do 10%. Sinus zamienia się w prostokąt. Moc wyjściowa jest okrutnie przesterowany wzmacniacz. A na analizatorze widma widać, co się dzieje. Same harmoniczne. Zmienię podziałkę.
na 500 Hz na działkę. Proszę zobaczyć, harmoniczne idą już w kiloherce. To już nie są herce, tylko kiloherce. Tak się zachowuje przesterowany wzmacniacz. Tak wygląda rozmontowany sprzęt. Wzmacniacz, znaczy ogólnie przedwzmacniacz gramofonowy i część zasilacza. Wygrzane okrutnie. Widać to po drukowanych i po kolorystyce. Ale ogólnie nie jest uszkodzony, ponieważ w pełni funkcjonuje. Pozory jednak mylą. Na początku mówiłem, że wzmacniacz nie był odkręcany. Przynajmniej tak wyglądało to z zewnątrz. Natomiast już tutaj ktoś próbował go reanimować. Potencjometr od głośności był już wypryskany środkami chemicznymi i był już rozkładany na kawałki, ale zrobiono to nie tak jak trzeba. Następnie przełączniki te również były już dość dawno wypryskane, ponieważ ten środek wysechł. Nie zostawiał tutaj już oleistych śladów, nie ma nic. Widać to również, że tu też było pryskane po tym. Przylepiony brud. Jeszcze trochę tłuszczu zostało, nie odparowało wszystko do końca. Włącznik sieciowy. Włącznik sieciowy jest do wymiany. On przerywa. Też już był przez kogoś rozmontowany, ale niestety, oczywiście też widać, że był dość mocno pryskany. O. Nic to niestety nie da, ten włącznik trzeba wymienić. Ja już sobie tutaj przygotowałem używane sztuki Alpsa. Można kupić tam około 80-100 zł, jeszcze można kupić na rynku oryginalne nowe. Największe obawy budzą moje kondensatory mocy. Są tutaj kondensatory Panasonic Matsushita 22 000 mikro 63 V. Są dostępne nadal oryginalne, ale są takiej bardzo ciemnogranatowej budowie. Koszt jednego kondensatora jest około 300-350 zł. Po pomiarach wyjdzie, czy trzeba wymienić. Można również zastosować współczesnej produkcji Nippon Chemicon. Można je kupić w granicach około 100-150 zł za sztukę. Teraz wzmacniacz przejdzie całą gruntowną procedurę czyszczenia. Wzmacniacz wyczyszczony perfekcyjnie. Wszystkie elementy czyściutkie. Tu już jest płytka przedwzmacniacza, którą naprawiłem. Wymieniłem tutaj 4 kondensatory elektrolityczne. Te, które sprawne i trzymają powyżej 10% pojemności nominalnej, zostawiam na miejscu. Tak jak mówiłem, dopiero teraz po wyczyszczeniu widać, że te kondensatory są granatowe, a nie czarne. Jest to Panasonic produkcji amerykańskiej, czyli robiony w USA. Wszystkie przełączniki, tu był przełącznik głośników, potencjometry, wszystkie mam już wymontowane. Całość, tak jak na poprzednich moich filmach, będzie rozmontowana na kawałki, wyczyszczona i doprowadzona do stanu perfekcyjnego, czyli do oryginału. Przygotowałem sobie również już drugi włącznik sieciowy, gotowy do zamontowania. Jak widzicie, po lewej i prawej stronie tego włącznika są brudne, zanieczyszczone styki. To są przełączniki funkcji, natomiast tu jest przełącznik głośników. Nie wygląda zbyt ładnie. Przez te zaśniedziałe czarne styki jest brak kontaktu i urządzenie działa niepoprawnie. Rozmontowane potencjometry. Wszystko dzielę na etapy. Nie rozmontowuję wszystkich przełączników od razu, ponieważ bym się mógł pomylić, co później jak poskładać. A w ten sposób, jak sobie zrobię to wszystko poszczególnymi sekcjami, nie ma problemu. Wiem, co z tym dalej robić. Przełączniki zamontowane, naprawione. Potencjometry również. Wymieniłem jeszcze kilka kondensatorów elektrolitycznych. Teraz muszę to wszystko poskładać. Następnie sprawdzić jeszcze te duże kondensatory mocy. I okaże się, czy one są do wymiany, czy nie. Przedwzmacniacz. Te kondensatory pełną
pełnosprawne, zostawiłem na miejscu, wymieniłem tylko tutaj część elektryczną w tej sekcji. Przekaźnik hermetyczny, styki niezaśniedziałe, stan perfekcyjny. Potencjometry bardzo dobrej klasy, wykonane na ceramice. Też rzeczy się po prostu nie wymienia, bo nie ma to najmniejszego sensu. Wymieniłem jeszcze przekaźnik od głośników na oryginalny Matsushita. Następnie jeszcze muszę umyć obwód drukowany stopnika. Ogólnie wszystkie obwody drukowane muszą zostać wymyte, tak żeby było wszystko czyste i ładne. Obawiałem się o stan techniczny kondensatorów mocy. Zaraz pokażę Wam, jaka to jest klasa elementów. Mostek RCL. Odłączyłem oczywiście tutaj przewody, zostawiłem tylko wspólną masę. Kondensatory jeszcze trzymają normę. 23 mF ma jeden, drugi 20,4. Czyli ogólnie trzymają parametry. Tolerancja takich kondensatorów jest ogólnie plus minus 20%, więc nie będę tych kondensatorów wymieniał. Ponieważ współczesne, aktualnie, które mają załóżmy 22 mF, standardowo mają 20-21, nowe. Więc te kondensatory oryginalne Panasonica zostają na miejscu. Wzmacniacz gotowy odzyskał swoją dawną świetność. Kilka elementów, takich jak przekaźnik, włącznik sieciowy, trochę kondensatorów elektrolitycznych. Część elektrolitów miała 50% pojemności, na przykład ten co ma 2200 wykazywał około 1100 mikrofaradów. To były te dwa kondensatory w zasilaczu. Kondensatory jeszcze w końcówce mocy też wymieniłem, pomimo to, że były dobre, jednak ich tutaj zapach elektrolitu świadczy o tym, że już się rozhermetyzowały. Dałem niskoimpedancyjne kondensatory Panasonica. Potencjometry, przełączniki, wszystko jest wyczyszczone, wykonane potrzebne regulacje. Ogólnie sprzęt w tej chwili ma takie parametry, jakie miał od nowości. I przygotowany jest co najmniej na następne 10 lat bez awaryjnej pracy. Tak jak pokazywałem na początku, przerywały potencjometry, przerywały przełączniki. W tej chwili wszystko się zmieniło. Na muzyce ciężko to ogólnie sprawdzić, w związku z tym podałem sygnał z generatora. Wtedy łatwiej przetestować takie urządzenie. Jak słychać, nic się absolutnie tutaj złego nie dzieje z tym wzmacniaczem. Wszystko w stanie perfekcyjnym.